kiedy prosicie właścicielkę samojeda, aby wysłała Wam trochę sierści. Nawet nie mieści mi się to w kadrze. Uwierzcie mi, że jest to wielkości takiej sporej poduszki. 60 na ileś centymetrów, także no, jest wesoło. Witajcie moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z takim krótkim odcinkiem opowiadającym o tym, jak tworzę figurki z sierści psów. I chcę trochę rozwiać wszelkie wątpliwości i pytania a propos tego, czy wykonuję figurki 100% z sierści psów. Czyli ktoś wysyła mi taką poduszkę, jak we wcześniejszych odcinkach widzieliście i na shorcie. Taką wielką poduszkę wełny, czyli sierści. I ja tworzę z tego figurkę. To nie. Takich rzeczy nie robię. Wykonuję figurki głównie z wełny owczej. Czyli podstawa jest zrobiona z wełny owczej nieprzetworzonej, czyli wygląda ona tak, jak tutaj. Wykorzystuję ją po prostu, żeby zaoszczędzić wełnę, tą która tworzy okrywę i sierść, ponieważ jest znacznie droższa od takiej wełny, a i tak bez sensu używać tą drogą do środka figurki, po prostu ze względu na koszty. I po prostu dla Was to też będzie droższa figurka i dla mnie też dłużej czasu, ponieważ czym różni się też taka wełna zgrzebna, którą używam do środka, jest grubsza, ma grubszy mikronaż, czyli to włókno pojedyncze jest grubsze i przez to szybciej mi się tutaj filcuje i bardziej jest zbita ta figurka, nie jest taka miękka, jest po prostu rewelacyjna właśnie taka wełna zgrzebna. Ona to jest tylko oczyszczona po prostu wełna z owcy, tak jakby się złapali owce na pastwisku, wzięli zgrzebło, wyczesali, wyprali, to jest to i rozczesali. Ona mi przychodzi w takiej formie, teraz Wam pokażę. O, czyli ona jest trochę zbita. Są takie sfilcowane momenty i ja muszę to na zgrzeble jeszcze rozczesać. Także jest trochę roboty. Ręka boli, jak tworzy się taką dużą figurkę, bo ten pies ma 18 cm już do tego momentu, więc pewnie będzie trochę większy. Przepraszam Was za światło, bo właśnie chmury przyszły bardzo ciemne i zrobiły mi tutaj ciemność. Walczę ze światłem, ponieważ tak, słońce jest ostre, ale przychodzą chmury takie ogromne, ciemne. I raz jest jasno bardzo, a raz bardzo ciemno, więc mam nadzieję, że zaraz tutaj nas nie oślepi. I mnie. Dobrze, i wracając do tego, do tej wełny. To jak mówiłam wcześniej, używam jej głównie do tworzenia podstawy, czyli tak jak tutaj. No i jeszcze, jeżeli chodzi o sierść. Teraz Wam pokażę sierść tego samojeda, którą właśnie otrzymałam. I ona wygląda tak. I powiem jeszcze dodatkowo, dlaczego nie używam sierści do tworzenia całej figurki. Ponieważ sierści nierówna. Psy mają ją różną. Jedne są gładkowłose, drugie są długowłose, trzecie mają lokowaną tą sierść. Struktura tej sierści się różni. Jedne są szorstkowłosy i ta sierść jest twarda jak szczecina po prostu. Jak na przykład mają ją sznaucery lub teriery. Ta sierść kompletnie nie nadaje się do filcowania, ponieważ filcowanie polega na tym, że haczyki w tej igle zaciągają te włókna do środka. Jeżeli te włókna są sztywne, one mi po prostu sprężynują i wychodzą. I bardzo trudno jest mi je na przykład wbić taką sierść do tej podstawy. Jakbyśmy chcieli stworzyć sobie sierść z takiego szorstkowłosego psa. Tutaj mam bardzo miękką. Wam właśnie pokażę, jak to wygląda i jak ją przyczepiam do całości, czyli robię coś takiego. W połowie zaczynam ją przyczepiać, czyli zobaczcie, jak bardzo ważne jest, żeby też ten włos był długi. Musi być gdzieś mniej więcej taki, czyli
mam tutaj centymetr, musi mieć około 5 centymetrów długości, żeby można było go przytwierdzić w miarę dobrze do tej figurki. Robimy coś takiego na pół i jeszcze tutaj będę się mniej starać, ale bo potem i tak to oderwę, ale zobaczcie. No i mamy takiej długości sierść z 4-5 cm kawałka. 2 cm zrobiło nam się, bo złożyliśmy tą sierść na pół, bo potrzeby nam było 5 cm. Zobaczcie, jak długi włos musicie mi przekazać, żebym ja to w ogóle dołączyła i żeby to miało 2 cm na zewnątrz. To jeżeli prześlecie mi sierść psa krótkowłosego, analogicznie jeżeli ta sierść ma 2 cm, to jeżeli ja ją wbiję do środka, czyli kawałek musi jeszcze wejść do środka, to na zewnątrz będzie ledwo wystawać. To kompletnie nie nadaje, będzie stało jak szczecina. Więc nie da rady takich krótkich odcinków ficować, nie da rady, już powiedzieliśmy sobie, sztywnych włosów. Jedyne, co mogę zrobić z takimi sztywnymi włosami, na przykład z teriera, to pomieszać tą sierść z wełną i wsadzić Wam do środka figurki. Albo utworzyć właśnie z wełną jakieś serduszka i tutaj umieszczę ją w miejscu serca. To by było na tyle, jeśli chodzi o taką sztywną sierść. Jeżeli jeszcze mi coś wpadnie do głowy, to dogram. No ale musi być tak. Po pierwsze, sierść długa, żeby się nadawała. Miękka, żeby się nadawała do tego, żeby stworzyć z niej figurkę i ją ubić. Aha, jeszcze jeden aspekt. Kolorystyczny. Jeżeli mamy psa jednokolorowego, to nie ma problemu. Wyczesujemy tą sierść i wysyłacie mi, ja ją dołączam i jest jeden kolor. Ale jeżeli macie psa wielokolorowego i wy go czeszecie, albo ten włos jeszcze dodatkowo strukturalnie jest dwukolorowy, czyli początek tego włosa jest ciemny, nie? Potrafi być czarny, a reszta włosa jest brązowa. No to przecież jak ja to zacznę mieszać, to i tak uzyskamy inny kolor na tym. Więc wiecie, natura naturą, a ja już tego nie uzyskam na figurce, jeżeli wezmę tą sierść dwukolorową i zacznę ją mieszać. Rozumiecie, o co chodzi? Jeszcze może przedstawię w ten sposób, że ta sierść na końcu ma tutaj czarne, wy czeszecie mi, wysyłacie, no to już się to zmiesza. Wszystko razem. Razem z jakimś podszewskiem, który też jest pewnie innego koloru. Bo zazwyczaj tak jest. I to już jest taki melanż wysyłany. No to wiadomo, że ten pies nie ma melanżowego koloru, tylko to był najczęściej kolor właśnie brązowy z ciemnym na końcu. I my na zewnątrz widzieliśmy to jako na przykład czarną plamę, ale tak naprawdę jak bierzemy tą sierść, rozkładamy na boki i patrzymy się na nią z góry, to ona wygląda nawet czasami trzykolorowo. Więc naprawdę sierść jest, ma wiele aspektów tak naprawdę i dlatego nie robię sierści z 100% sierści, całej figurki z sierści, bo wiecie, w zasadzie to tylko się nadają jednokolorowe sierści, miękkie do takiego tworzenia figurek. Reszta jest problematyczna. Powiem, że tak, że miałam Yorka. Wydawałoby się, że York ma bardzo miękką sierść i dało się to łatwo przytwierdzić, a nic bardziej mylnego, bo wydawało mi się, że York był bardziej zbliżony do naszych włosów i spróbujcie sobie, jeżeli jesteście flicującymi, odciąć sobie włosy i próbować przyczepić do figurki. To niektórzy mają tak grube włosy, że tego nie da rady zrobić w ogóle, że one odstają, albo ta igła nie jest w stanie w ogóle złapać tych włosów. To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam rozjaśniłam aspekty tworzenia figurki z sierści. Dlaczego nie każda sierść się nadaje. Jak to wygląda, jak się ją przytwierdza i dlaczego nie można przytwierdzić niektórych rodzajów sierści. A jeżeli jeszcze coś pominęłam, to napiszcie mi w komentarzach, a ja rozwinę ten temat, bo myślę, że to chyba jeszcze nie jest koniec tak naprawdę. Że tak opowiedziałam tylko o tym, co wpadło mi do głowy. Uciekam do pracy nad tymi figurkami, bo zobaczcie, że
samojedy są ogromnie puchate. O, i jeszcze tutaj a propos właśnie samojedów, na tym przykładzie mogę Wam powiedzieć, że wydawałoby się, że pies sam w sobie jest szczupły. Czyli można by było powiedzieć, że zrobimy psa szczupłego i dołączymy sierść. No ale jak zobaczyliśmy na tym przykładzie, że taką nawet długą sierść, nawet tego samego samojeda, z którego jest, ja muszę to podzielić na pół, czyli już tracimy na długości. Więc ja muszę zrobić masy mu więcej, żeby tworzył taką puchatą kulkę. Rozumiecie, o co chodzi? Chyba. No nic, uciekam. Zadajcie pytania pod tym filmem. Będę odpowiadać. Życzę Wam cudownego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym wideo. Jeszcze zrobię takie małe wtrącenie a propos podstawy figurki. Do środka nie wsadzam nic, a środek polega na tym, że po prostu nakładam warstwę na warstwę i warstwa po warstwie powiększa się ta figurka. Nie robię czegoś takiego, że na przykład niektórzy wsadzają jakieś materiały do środka, że na przykład materiał i jest skręcony. Próbowałam takich rzeczy, ale zaczęły mi na przykład pewne momenty tych takich włókien, które są nieubite, się zapadać i podczas robienia figurki po prostu z jednej strony mi się zapadało i musiałam dodawać tej wełny potem, żeby to zapadnięcie, wiecie, wypełnić. I bez sensu dla mnie. 2 razy robota, a może dla kogoś, kto tworzy miękkie figurki, to będzie jakaś różnica. Na pewno będzie jakaś różnica, ale moje figurki są twarde. Widzicie? Twarde są jak kamień. I niestety muszę tworzyć tą metodą, że warstwa po warstwie na początku biorę większą ilość wełny, tak jak tutaj, ale nakładam i ubijam jednak tą warstwę po warstwie. Jakbyście przekroili tą figurkę, gdzieś mam na Instagramie chyba filmik, gdzie pokazuję, jak przecinam figurkę na pół i dosłownie widać przekrój, że jest to 100% wełny, taki wiecie, jeden wielki kawał filcu jakby. Nie ma po prostu wypełnienia żadnego, tylko się może kolorami różnią, bo na środek używam innej wełny. Także takie wtrącenie, jeśli chodzi o podstawę figurki.